Cześć! Z tej strony Damian ze skatingschool.pl. Dziś nauczymy się jeździć przekładanką w przód, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam Cię do oglądania tego materiału. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to masz na to teraz odpowiedni moment. Przekładanka. Przekładanka to tak naprawdę można by porównać do tego, jak jesteś kierowcą rajdowym i podczas wykonywania jakiegoś manewru zakrętu dodajesz gaz do dechy. Tym jest przekładanka, czyli rozpędzaniem się podczas robienia zakrętów. Większość zakrętów, jeżeli do tej pory oglądałeś jakiś wcześniejszy mój materiał, jeżeli nie, to zapraszam Cię choćby tutaj do tego, aby zobaczyć jeden z moich filmów o zakręcaniu. One nam pomagały w tym, aby się zatrzymywać. Przekładanka jest przeciwieństwem. Przekładanka pomaga nam rozpędzać się podczas robienia zakrętu. Bardzo częstym błędem jest drobienie kroku. Wiele ludzi robi przekładankę jakby biegnąc. Ok, ona jest w porządku, jeżeli chce się rozpędzić, tak? Jest coś takiego jak hockey start, to się nazywa i generalnie wtedy właśnie od przekładanki zaczynam, przeskakuję i rozpędzam się. Natomiast to jest tylko jeden przeskok, tak? To nie jest robienie przekładanki. Jeżeli robisz przekładankę już, ale robisz tą przekładankę w ten sposób, co to jest? To jest małe kroczki, tak? To znaczy, że dobrze trafiłeś, że oglądasz ten film, ponieważ przekładanka to nie są takie malutkie, szybkie kroczki, bo Ty wtedy więcej się namachasz, więcej wytracisz prędkości niż zyskasz. Dobra, porządna przekładanka to jest 2, 3, 4 przełożenia, ale długie, porządne, bo jedno przełożenie to 2 odepchnięcia praktycznie. Jedna pełna przekładanka to są 2 odepchnięcia. Dlatego przekładanka taka na poziomie zaawansowanym jest bardzo trudna. Nie będziemy dzisiaj poruszać tego, bo to jest już dla pro. Zrobię za jakiś czas, albo może w przyszłym sezonie, zależy jak to się uda nakręcić. Natomiast zrobię takie szkolenie też dla bardziej pro i tam są naprawdę już techniki, które trzeba opanować. Dzięki temu ta przekładanka nie jest taka skakana, rwana, tylko porządna i naprawdę bardzo dużo daje nam podczas jazdy. Ok, pierwsze ćwiczenie to robimy sobie w ten sposób. Stoimy. Nie muszę Wam chyba już mówić o tym, że potrzebne są nam 3 złote zasady zachowane. I hop, tak? Przechodzę sobie hop i hop. Na razie tylko i wyłącznie w ten sposób, czyli w bok. Mogę oczywiście sobie robić tak, że idę sobie kilkukrotnie w lewo, kilkukrotnie w prawo, w porządku, i od tego zaczynam. Bardzo ważna rzecz. Przekładanka, nie przeplatanka, dobra? Wiele osób, nawet instruktorów, mówi przeplatanka. Przekładanka. Nie ma czegoś takiego jak przeplatanka, jest przekładanka. I teraz ważna rzecz, właśnie dlaczego o tym teraz mówię, bo mi się przypomniała bardzo istotna rzecz, sprawa. My się tego teraz będziemy uczyć, natomiast podczas robienia przekładanki musicie tego unikać. Po pierwsze, być może macie hamulec na swojej prawej rolce. Co to oznacza? Że możecie nim zahaczyć. Zapomnijcie o nim po pewnym powtórzeniu, po którymś tam możecie o nim zapomnieć, zahaczycie. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest podczas robienia nawet tego ćwiczenia, to ja górą przenoszę rolkę, dobrze? Górą, zobaczcie tutaj, górą, nad rolką, tak? Nie robię tu, bokiem. To jest tylko do nauki. Oczywiście w ten sposób też się robi przekładankę. My się zresztą dzisiaj będziemy tego uczyć. Natomiast do nauki góra. Wyrobić sobie ten nawyk, że ta noga bez problemu jest w stanie się podnieść i przejść nad następną rolką. Jeżeli już to zrobiłem, to teraz robię dalej to samo ćwiczenie, ale izoluję pozycję. Zobaczcie, mam 2 nogi teraz na zewnętrznych krawędziach. I to jest bardzo ważna rzecz w przekładance. Jest to najtrudniejsza rzecz ogółem. Jazda na zewnętrznej krawędzi na jednej nodze, a w przekładance się to dzieje. Dlatego musimy hop, wewnętrzne krawędzi, tak? Jak przekładam, zewnętrzne, chwilę stoję, hop, przechodzę, wewnętrzne krawędzi, tak? I znowu kolejny krok, to są zewnętrzne, chwilę stoję. Dobrze? Bo zobaczcie, teraz jak przekładam nogę, to chwilę zostanę na tej nodze, na zewnętrznej krawędzi. Muszę to hop, wytrzymać, tak? To jest najtrudniejsza rzecz w przekładance.
Nie musicie od razu robić takich mocnych pochyłów nóg jak ja. Ja też mam profesjonalne rolki, one są sztywne. Jeżeli masz fitnessowe rolki, to nie jesteś w stanie tak mocno, fajnie wytrzymać na takim ugięciu, bo po prostu but jest miękki i się zapada. Nie wiem, na jakim jeździsz sprzęcie, jaki masz poziom dokładnie umiejętności, natomiast staraj się podczas kroku hop w ten sposób zrobić i wrócić sobie hop. Jeżeli masz sztywne, fajne rolki, jesteś na dobrym poziomie, już czujesz, że możesz wytrzymać dłużej, to wtedy podczas tego przechodzenia rób wolny krok i wracaj, dobra? Żeby wytrzymać dłużej na zewnętrznej krawędzi. Ok, jedziemy z następną rzeczą. Co teraz? Jeżeli przechodziłem sobie już w tych dwóch ćwiczeniach, to teraz praktycznie, bo jest kilka szkół generalnie, dzisiaj zrobimy to najprostszą, dobra? To robimy to samo, ale w okręgu. Już tłumaczę, jak się to dokładnie robi, w porządku? Na razie chodzimy, dobra? Chodzimy. I teraz zobaczcie. W okręgu to oznacza, że ja będę chciał robić kółeczko. I teraz zasada jest taka, jeżeli przekładam prawą nogę nad lewą, prawa nad lewą, to jadę w lewo, tak? A jak lewą przekładam nad prawą, to jadę w prawo, bo często się zdarza tak, że gdzieś tutaj próbuje kursant jechać w lewo, a przekłada tą nogę, tak? To jest nienaturalne. Wyuczcie się, zresztą zrobicie kilkukrotnie przejście, to jakby będzie to dla Was zrozumiałe i po prostu samo się wydarzy. Tak jak mówię, to jest naturalne. Natomiast zobaczcie, chcąc jechać po okręgu, muszę się otworzyć na zakręt, tak? Tutaj dodatkowo dojdzie nam rotacja i troszeczkę inne układanie nóg. Bardzo częstym błędem, jak mówię, jedziemy po okręgu, to jest robienie coś takiego. I idzie po okręgu, tak? No idę po okręgu, idę, tak, no idę. Tylko że teraz cały czas kładłem nogi obok siebie. Pamiętacie z jednej z moich lekcji? Palce to są jakby kierownice. Tam, gdzie macie ustawione palce rolki, tam rolka będzie jechać. Więc nie mogę dawać cały czas palców w ten sposób, bo rolki jakby naturalnie chcą jechać tam, gdzie pokazują palce, ewentualnie do tyłu, tak? Tak jak pięty pokazują. Natomiast teraz musimy już robić skręt. Co do tego dodajemy? Tutaj rotacja, ok? Bo nie mogę... Dobra, pokażę Wam od początku. Generalnie chcę jechać w tą stronę, tak? Chcę jechać w tą stronę. I teraz mój krok nie wygląda już tak jak mówiłem przed chwilą, że są palce równolegle, tylko mój krok wygląda już tak, że te palce pokazują, widzicie? Tam będę jechać. Przekładam, hop, dostawiam teraz, mam je równolegle, tak? Kolejne przełożenie, hop, 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 hop. Każdy krok, moje paluchy pokazują, w którą stronę ja chcę jechać, drugą nogę dostawiam, tak? Czyli nie stawiam ich tak, tylko stawiam tak, a drugą dostawiam bokiem, tak? I znowu stawiam bokiem i dostawiam w ten sposób. Do tego dodajemy tutaj rotację tułowia. W uproszczeniu prawe ramię maksymalnie w lewo. Tak w uproszczeniu. Chcemy w tą stronę tutaj się skręcić. Zobaczcie, cały mój tors musi się skręcić w kierunku. Można sobie to ułatwić w ten sposób, że rękę sobie wyciągnę tu, drugą dam w tył. Tak? I teraz patrząc w tą stronę, w którą chcę jechać, robię te kroki, zobaczcie. Cały czas trzymam, żeby prawe ramię, tutaj prawa ręka zataczała mi koło, tak? Ja nią sobie tutaj ciągnę jakby w stronę mojej klatki piersiowej tutaj, tak? Nie robię tego tak specjalnie, ale zataczam tutaj koło. Druga ręka idzie do tyłu, tak? Do tyłu. Odchyla mi tutaj lewe ramię do tyłu, dzięki czemu tutaj mam odpowiednią rotację. To bardzo mocno ułatwia robienie takiej przekładanki. I to jest generalnie najprostszy sposób, aby zacząć przekładać sobie nogi. Wiadomo, tak jak mówiłem, jest kilka różnych rodzajów robienia przekładanki. Hokeiści przekładankę robią w ten sposób, że właśnie tak jak pokazywałem wcześniej, zazwyczaj bardzo szybko, ciasno chcą zrobić, najmocniej czy nisko są na nogach i przekładają. Trudno jest tu pokazać, bo nie mam kółek dostosowanych do tego, nie mam przyczepności, rozjeżdżają mi się, żeby zrobić taki ciasny, wąski, tak? Ale generalnie przekładam, tak? Mocno przekładam nad nogą.
Figurowcy z kolei bardzo często robią takie ładne przekładanki, mając nogi obydwie na lodzie, bo to po prostu ładniej wtedy też wygląda. Również jest to poprawne technicznie. I robią wtedy te przekładanki tak. Tak, czasem gdzieś sobie tu podniosą, ale ładnie sobie przed nogą, tak? Podnoszą i przed nogą. Na razie dla Was taka przekładanka przez przechodzenie. Po co? Po to, aby wyuczyć się zewnętrznej krawędzi nogi. Ok? To jest najważniejsza, najtrudniejsza rzecz. W porządku. To jest ta łatwiejsza strona przekładanki. Tych stron jest jeszcze kilka. Teraz Wam pokazałem też dwie różne szkoły, jakby tak, hokejową, figurową. Ale teraz pokażę Wam jeszcze, jak to lepiej skoordynować. Bo to, że już potrafimy fajnie chodzić, poróbcie sobie, fajnie zapiecie. Za chwilę możecie dodać jeszcze 2 albo i 3 ćwiczenia, które Wam pomogą opanować to w lepszym stopniu. Także oglądajcie. Ok, teraz chcemy doskonalić naszą przekładankę. Musimy się teraz cofnąć do momentu, kiedy robiliśmy półbeczkę po okręgu. Ona nam teraz będzie bardzo potrzebna i będzie to bardzo podobne do tego, jakby robić przekładankę sposobem, jak robią to łyżwiarze figurowi. Pokazuję. Półbeczka, tak, po okręgu, to było coś takiego. Mogę się tutaj trzymać. Jeżeli nie znasz tego ćwiczenia, to zapraszam Cię do wcześniejszego mojego filmu. Jak awansować na wyższy poziom, to była właśnie półbeczka i zobaczcie, tutaj lewa moja noga jest wysunięta w przód na zewnętrznej krawędzi. Teraz dodajemy do tego to, co ja Wam przed chwilą pokazałem, czyli po półbeczce, półbeczka stara się wyjechać przed nogę postawną, tak? Czyli tą nogę postawną musimy lekko cofnąć pod siebie, żeby nie zostać w tej pozycji, że ją mam mocno z przodu, tak? I próbuję mocno tu do tyłu. Mogę sobie ją lekko cofnąć, ułatwić sobie, to jest tylko nauka, tak? Hop i hop. Robię półbeczkę, wysuwam. Półbeczkę, wysuwam. Półbeczkę, wysuwam. Półbeczkę, wysuwam. Super. To już jest naprawdę nie poziom podstawowy. Jeżeli już coś takiego robisz, to już na pewno nie jesteś na poziomie podstawowym. Zresztą sam ten film się znajduje w grupie średnio zaawansowany, także dobrze, że tu jesteś. Ok. I co dalej? Wiadomo, róbcie też przekładankę na dwie strony, tak? Ja pokazuję w lewo, więc teraz pokazywałem w lewo, pokażę Wam w prawo. Kolejny etap to możecie sobie zrobić z przenoszeniem, czyli bardziej ten hokejowy styl, tak? Czyli nie robię już jakby z półbeczki, co było teraz, tylko z hulajnogi, tak? Jeżeli nie wiesz, co to hulajnoga, również zapraszam do wcześniejszego filmu. Najtrudniejsze, najważniejsze ćwiczenie na rolkach. Hulajnoga w okręgu. Zobaczcie, co nam to da. Znowu jedną nogę mam z przodu wysuniętą na krawędzi, tak? I w ten sposób jadę. Jak już zrobiłem sobie kilka kółeczek w ten sposób, jak ja teraz, czyli to jest zwykła hulajnoga po okręgu. Ciężar tutaj spoczywa, zobaczcie, bardziej na nodze teraz z przodu. On oczywiście migruje, bo jak się odpycham, to tutaj troszkę tego ciężaru daję na lewą nogę, ale nie jest to jakaś istotna część tego ciężaru. To nie jest tak dużo. Więcej ciężaru mam na nodze z przodu. Tak jak już w takim bardziej zaawansowanym zakręcaniu nożycowym. I jak już zrobię hulajnogę w ten sposób, to hop, przekładam, wracam do pozycji hop, hop, tak, przed nogę, hop i wracam, i hop, i wracam, i hop. Ok, czas na szybkie podsumowanie. Zaczynamy od przechodzenia w bok, tak, w linii prostej. Pamiętać o tym, aby dawać krok nad rolką, a nie obok niej, dobra? Kolejna, to samo, ale wytrzymuję zewnętrzne krawędzi, 2-3 sekundy, przechodzę na wewnętrzne krawędzi, tak? Wytrzymuję 2-3 sekundy, przechodzę na wewnętrzne krawędzi. W porządku, następnie robimy to po okręgu, ale każdy nasz krok to nie jest już tak, jak było, tak? Tylko nasza noga już pokazuje, gdzie chce zakręcić, bo
Prawa noga sygnalizuje, że zakręcam w lewo, lewa, że zakręcam w prawo. Do tego rotacja tułowia w kierunku zakrętu. Prawe ramię jakby chciało złapać lewą rękę, a lewa ręka idzie do tyłu, tak? Lewa ręka do tyłu, przez co otwiera nam tutaj lewe ramię i ładnie nas prowadzi w kierunku zakrętu, tak? Czyli robię hop, 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 hop. Zobaczcie jak ładnie, jak tutaj się doda te ramiona, naprawdę bardzo ładnie to samo ciągnie do zakrętu. Ważne jest tylko, żebyście robili ten krok, tak? Przekładali w kierunku, w którym chcecie jechać. Ok, robicie to oczywiście na dwie strony, a następnie możecie sobie wspomóc i doskonalić to, co potraficie półbeczką po okręgu z wyprzedzeniem nogi, tak? Pokazuję jeszcze raz, czyli półbeczka po okręgu, wyprzedzam nogę, hop, wyprzedzam nogę, hop. I w ten sposób doskonalicie. Zobaczcie, jak mam mocno nogę wewnątrz koła na zewnętrznej krawędzi. Robię małe kółko tutaj, tak? Wy na początku możecie sobie robić znacznie większy ten okrąg, przez co nie będziecie musieli, nie będziecie zmuszeni do tego, aby tak mocno nogę kłaść na zewnętrznych krawędziach. Następnie hulajnoga z przeniesieniem już z tym crossem takim, tak? Do przekładanki. Czyli robię hulajnogę, przekładam. Hulajnogę, przekładam. Hulajnogę, przekładam. I tutaj noga z tyłu wewnątrz zakrętu, tak, moja prawa w tym momencie. Macie dwie opcje, albo zostawiacie ją tak jak ja teraz, czyli ona jest ciągle na ziemi, albo robicie przełożenie, bok, przełożenie, bok, przełożenie, bok. Raczej ten bok jest łatwiejszy na początku, ale te dwa ćwiczenia są jakby już po to, abyście doskonalili swoją przekładankę, bo prawdopodobnie już po tym przechodzeniu w kółko już robicie przekładankę. Pamiętajcie, aby świetnie potrafić przekładankę, nie należy robić kroku. Robienie kroku jest potrzebne do bardzo szybkiego startu, tylko wtedy się robi krok w przekładance, albo freestyle, po prostu po to, żeby to wyglądało, natomiast nie po to, aby to było efektywne. Więc wiadomo, że na początku nie będziecie jeździć długo na zewnętrznej krawędzi, tylko będziecie robić krok, tak? Jak najszybciej będziecie uciekać z tych krawędzi do bardziej przyjaznej Wam pozycji. Natomiast z czasem, z ilością powtórzeń, należy wydłużać Wasz krok, tak? Czyli nie chodzi właśnie to, co już pokazywałem, nie chodzi o to, żeby tak przekładać, tak? Tylko żeby hop, już sobie starać wydłużyć tą przekładankę, tak? Zobaczcie, ja od razu przyspieszyłem, a robię znacznie mniej kroków. I to jest Waszym celem.